Nie, nigdy wcześniej chyba nie miałam kozy na rękach. Ford Trans, to prawie jak nasz camper Ford Transit. Podobny, prawda? Jego dziadek naszego Transita. Mamy piękne piątkowe popołudnie. Pogoda nam się wyjątkowo dopisała. No i za chwilę, słuchajcie, lecimy na pierwszy zlot kamperem tego roku. Kamper prawie gotowy, zobaczcie. Jest za mną. I za moment ruszamy. Jesteśmy już 40 minut na autostradzie. Droga idzie naprawdę fajnie, płynnie. No, tak jak klasycznie droga do Warszawy, co prawda jest mega zatłoczona, ale naprawdę nie ma tragedii. Będziemy pewnie za około 40 minut. No i dojeżdżamy właśnie. Została nam ostatnia minuta. Pierwsze wrażenie po wyjściu z samochodu, może jest zimna, to się przyzwyczaja. Mnie jest dalej zimno. No bo nie założyłeś kurtki, ja mam kurtkę. Ja założyłam kurtkę. Proszę, to tutaj pewnie będzie ten spływ kajakowy prosto stąd. Nie, tutaj będziemy wracać, wiesz? Aha. Tak było napisane, że tu będziemy wracać. A tutaj jakbyśmy chcieli, to jest jeszcze dodatkowo bania, w której można się wykąpać. Tam sauna. Jakoś nie wiem. I sauna. Nie jestem entuzjastką tego pomysłu. 5 osad, 4 miasta, 15 dróg, a następnie ustawia 2 drogi i 2 osady na planszy zgodnie z ilustracją. Gdzie chcesz. Zgodnie. Dobra, słuchajcie, zaraz się zabieramy. Zaraz się wybieramy na rowery. Piotrek już siada. Trochę słabo się przygotowaliśmy, jeżeli chodzi o strój i sprzęt, ale na taką pierwszą wiosenną wycieczkę wystarczy. Cześć. Widzieliśmy się dzisiaj? Nie. Fajny rynek, ale gdzie to muzeum? O, tutaj jest chyba przyjechaliśmy. To chyba tam. No dobra, trzeba wrócić.
pola Bitwy nad Bzurą. No dobra. Dojechaliśmy do Muzeum Bitwy nad Bzurą. Odstawiamy rowery, no i część ekipy od nas pójdzie do muzeum. Ja chyba zostanę pilnować rowerów, bo niestety nie zabraliśmy ze sobą żadnych łańcuchów. A co gorsza, niestety jeden rower elektryczny zabraliśmy bez baterii. Także była to wątpliwa przyjemność, ale daliśmy radę. Takie cudo w Muzeum Historii Sochaczewa. Uwielbiam takie stare księgi. Wygląda na oryginał. Dobra, idziemy dalej. Jak się kiedyś pompowało paliwo. Proszę bardzo. Z lat 30. Oryginalna pompa paliwowa. No, słuchajcie, całkiem ładnie to wygląda na pierwszy rzut oka. Zaraz będziemy to wszystko czytać. Tu jest ekspozycja pierwsza światowa. Dobrze, dziękujemy. Rosjanie odnoszą szereg zwycięstw. Na szczęście tym w bieżącej wojnie jest odwrotnie. W Sochaczewie pierwsze walki II wojny światowej toczyły się już od 12 września do 16. Tutaj mamy wystawione pojazdy wojskowe, tak przynajmniej nam się wydaje, nie Piotrek? O, zobacz jaki Ford! Ford Trans, to prawie jak nasz camper Ford Transit. Podobny, prawda? Jego dziadek naszego Transita. Ale słodziak, Piotrek, zobacz. Ten łaciatek. Super jest, co nie? Ford FTB. Ale czemu on taki kolorowy jest? No nie wiem, czy to jest maskowanie. Już bardziej ten jest maskujący się. Piotrek, jaki to czołg? T-34. To jest jakiś znany? Czyj to jest? Bo ja się nie znam na czołgach. Jest ogromny. Kiedyś jechaliśmy chyba czołgiem, co nie? T-34 przez radziecką propagandę obwołany najlepszym czołgiem wojny światowej. Ale wcale nim nie był. Czyli to jest radziecki. No i Polacy pewnie po II wojnie światowej takie właśnie dostawali, tak mi się wydaje. Fabryki Związku Radzieckiego zdołały zbudować ponad 53 000 takich czołgów. I to decydowało właśnie o przewadze, a nie jakość tych czołgów. Możemy iść na kawę, jak chcecie. To chodźcie, to idziemy na kawę. Słuchajcie, w kawiarni zamówiłem sobie żubrówkę i zobaczcie, jak wygląda. A Marta bezę, a Piotrek do czekolady domówił sobie sok pomarańczowy. Jak, Piotrek? Sok? Wyciskany? Wyciskany. No dobra, próbujemy żubrówkę. Chyba bez alkoholu. Byliśmy w Sweet Cafe. Bardzo fajne jedzenie. Całkiem smaczne. Teraz zbieramy się do zamku, a potem jedziemy do Żelazowej Woli. Także jeszcze myślę, że z 2 godziny nam w sumie zejdzie. Ale mam nadzieję, że pogoda raz nie zaskoczy negatywnie. Tak myślałem. Zobaczcie ruiny. Faktycznie samego zamku zostało tutaj niewiele,
Ale muszę powiedzieć, że widok jest całkiem fajny, zobaczcie. Dzień dobry, czy jak bilet rodzinny kupimy, to na co mamy wejście? Rodzinny bilet tylko do parku. Tylko do parku, ale nie możemy dokupić wtedy do domu. Czyli musielibyśmy osobno kupić do domu, czy jak to Ale wygląda? jak to chodzi? Oni park jest jeden bilet albo tylko park. Aha. No, doszliśmy do domu urodzenia Fryderyka Chopina. Ale ładnie to wygląda. O, słuchajcie, chyba słychać gdzieś muzykę. Zobaczcie, jaki ładny park, naprawdę zadbany. Szkoda, że jeszcze wiosny nie ma w pełni tutaj, bo myślę, że wyglądałby jeszcze ładniej. Ale naprawdę, naprawdę robi świetne wrażenie. Tam super mostek. Jakieś emocjonalne trochę. Słuchajcie, stanęliśmy w całkiem fajnym miejscu. Zobaczcie. 22 km mamy ze sobą. I taki widoczek nam się trafił. Dojechaliśmy i na końcu wyszło słońce. Zobaczcie, jak fajnie. Cały dzień, brzydka pogoda, a na koniec chociaż słońce wyszło. Ile kilometrów? No i podsumowanie. Zrobiliśmy 23 700. Całkiem fajna traska. Jak było? Zadowoleni? Tak.
Kończy się powoli drugi dzień zlotu karawaningowego. Byliśmy dzisiaj na wycieczce rowerowej, przejechaliśmy prawie 24 km, a o atrakcjach, które dzisiaj zwiedziliśmy, powie Marta. Dojechaliśmy rowerami do Sochaczewa i jestem zaskoczona, bo okazuje się, że to miasteczko, które jakoś nie kojarzyło mi się do tej pory turystycznie, ma całkiem ciekawe miejsca do zobaczenia. Byliśmy w Muzeum Bitwy nad Bzurą. Bitwa, która odbyła się w czasie II wojny światowej i to muzeum podobno jest największym muzeum poświęconym jednej bitwie. Później zobaczyliśmy też ruiny zamku z XIV wieku, a po Sochaczewie zwiedziliśmy Żelazową Wolę. Myślę, że to jest taki tutaj must see tego wyjazdu i tych okolic, czyli miejsce, gdzie urodził się Fryderyk Chopin. Pogoda, słuchajcie, dopisywała, było naprawdę fajnie. Chociaż wieczorem słońce wyszło, to w ciągu dnia też nie było tak źle. No i słuchajcie, zobaczymy, co będzie jutro. No dobra, startujemy na kolejną wycieczkę. Rowery gotowe, ekipa. Piotrek kask, ale masz irokeza na głowie. Dobra, zakładamy kask i lecimy. To może ja pojadę pierwszy, ponieważ nie mam elektryka. Mam najciężej. To będę wam narzucał albo nie narzucał tempa. To ja ostatnia. Stanęliśmy na chwilę. Zobaczcie, jakie fajne miejsce. Sporo kus. Koziołków, konie. No, zobaczcie. O Jezu, jak się... Tu przyjdzie chyba. O, idzie ta mała też. O, jaka śliczna, o Jezu. To jest koza na rączki, jeśli Państwo chcą. Jej nie przeszkadza to zbytnio. I to prawda, to jest pierwszy raz widzę taki chwyt kozy. No nie, nigdy wcześniej chyba nie miałam kozy na rękach. Nawet całkiem niezłe górki tutaj nam się przytrafiły. Trochę się trzeba napedałować. Dojechaliśmy do Starego Dębu. Zobaczcie, jak wygląda. Kawał drzewa. Staruszek. Tak, staruszek. Czy ma dobrą energię? Tak, Marta próbuje od niego zabrać energię. Nie wszystkie drzewa mają dobrą, czasem może być zła. Zależy, co on przeżył w swoim życiu. Napijemy się i jedziemy dalej. Trasa naprawdę fajna, chociaż trochę bolą tyłki po wczorajszym dniu. No i będziemy sobie jechać w tą stronę teraz. No zobaczcie, Marta już wystrzeliła koniec. No i mamy dom w Powstańców 1863. O, nawet z miejscem piknikowym. Zaraz sobie tu przyjdziemy. Zobaczcie, jesteśmy przy Dębie Powstańców 1863. 300 lat ma ten Tak. dom i 420 cm obwodu. 18 metrów wysokości. Zaraz wam może... Kilka pięter, nie? No, chyba z 6. Zaraz wam go pokażę, jak wygląda. Teraz w lewo. A co do kapliczki jedziecie, ok? Dojechaliśmy do kapliczki. Tutaj radiowóz policyjny. Jeszcze niedawno jak jechaliśmy, to policjanci gdzieś tu byli, ale chyba poszli na grzyby.
Okej, mamy rezerwację tam na spotkanie. No i dojechaliśmy. Zmęczeni? No to słuchajcie, zrobiliśmy 28 km, 200 metrów, całkiem fajnie. Powoli się szykujemy do wyjazdu. Napijemy się jeszcze kawki, zaraz wrzucę pozostałe 2 rowery na kampera. Myślę, że całkiem udany wyjazd. 28 km dzisiaj zrobiliśmy ponad. Wczoraj chyba też 20 kilka, więc w sumie ponad 50 km jak na początek sezonu rowerowego. Myślę, że super.